Dzień dobry wszystkim, witam was w kolejnym odcinku SnowRunnera. Dużymi krokami zbliżamy się do ukończenia naszych przygód na mapie Michigan. Według moich obliczeń zostały nam dwie misje, które to wykonam właśnie tą oto ciężarówką. Dzisiejsze zadanie, czekajcie, dawno nie nagrywałem SnowRunnera, więc mogę się tutaj troszeczkę miotać. Dzisiejsze zadanie jest dostawa do portu i po prostu na drugą mapę, na wyspę Durmont musimy dostarczyć wyposażenie wiertnicze, które z tego miejsca odbieramy. Jest to ładunek, który wymaga 4 slotów. Mógłbym do tego zadania wykorzystać ciężarówkę Western Star Twin Steer, ale postanowiłem wyciągnąć naszą dużą ciężarówkę, ponieważ tą ciężarówką z portu będę musiał zabrać inny ładunek, który będziemy transportować w przyszłym odcinku. Nie ma to tamto, odpalamy silnik. Już jestem tutaj przed samym punktem, z którego mamy odebrać nasz ładunek. Załączamy tutaj napęd na wszystkie koła i jedziemy po wyposażenie wiertnicze, które tutaj jest. W sumie zastanawiałem się, czy wybrać tą ciężarówkę, czy wziąć faktycznie Twin Steera, tą dużą, olbrzymią ciężarówkę Western Stara, która ma na swojej pace 4 sloty wolne właśnie na takie duże, ciężkie ładunki. Poza tym już Twin Starem tutaj inne wyposażenia wiertnicze zabieraliśmy, ale pomyślałem sobie, że nie, jednak wezmę tą ciężarówkę, ponieważ od razu będę mógł przystąpić do kolejnego zadania. Dobra, dojechaliśmy. Bierzemy wyposażenie wiertnicze na naszą przyczepę. I co? I ruszamy pomału w drogę na mapę sąsiednią. Muszę sobie tylko tutaj drogę zaznaczyć, żeby mi się po prostu łatwiej jechało. Wyspa Durmont. Tam ostatnio robiliśmy przejazd, naprawialiśmy wszystkie mosty, żebyśmy właśnie mogli bezproblemowo dojechać do portu. Podejrzewam, że nie będę miał tutaj problemu z wyjazdem. Normalnie to tutaj jest bardzo grząsko, ale ta ciężarówka jest naprawdę niesamowitą ciężarówką, która praktycznie jest w stanie wyjechać z każdego błota, nawet jeżeli mamy tak dużą przyczepę. Jest to przyczepa, jakby nie patrzeć, 4-slotowa. Ona wprawdzie nadaje się do transportu pojazdów. Jak widać z tyłu ma tutaj takie wjazdy na to, żeby załadować właśnie inne pojazdy. Ale jako, że ona ma 4 sloty, również nadaje się do transportowania tak dużych ładunków. Także niekoniecznie musimy mieć ciężarówkę z 4 slotami. Wystarczy, jak mamy silny pojazd i do tego mamy odpowiednią przyczepę. Z tą różnicą, że ciężarówki z przyczepą zazwyczaj, jakby to powiedzieć, bardzo dużo tracą mocy. Co za tym idzie, nawet jeżeli mamy silną ciężarówkę, nawet jeżeli mamy sporo mocy, to ciągnąc przyczepę po błocie, po grząskim terenie, mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że prędzej czy później się zakopiemy. Dlatego też cieszę się, że mam tą ciężarówkę. Jest to bardzo silny pojazd i pojazd, który posiada opony błotne, dzięki czemu mam dobrą przyczepność.
i dzięki czemu nie mam problemów właśnie z ciągnięciem dużych ładunków. Ta przyczepa jeszcze nie jest aż taka tragiczna, ale uwierzcie mi, w przyszłym odcinku będziemy ciągnąć naprawdę potężnego giganta, który to będziemy wieść przez na pewno przez 2 mapy. Już jestem naprawdę ciekawy, jak to będzie z tą olbrzymią przyczepą. Także dużymi krokami zbliżamy się do końca Michigan. Kolejną mapę, po której będziemy jeździć, też już wybrałem. Podjąłem już decyzję, jaką mapę będę nagrywał po Michigan. Na razie szczegółów wam nie zdradzę, sami zobaczycie za kilka dni. Wybrałem po prostu mój naprawdę ulubiony region. Pierwsze miejsce u mnie pod względem rozgrywki, pod względem wykonania. I jedyne, co mogę wam powiedzieć, nie będzie to na pewno mapa śnieżna. A szczerze mówiąc, z tymi wszystkimi śnieżnymi mapami poza Alaską, no to tak sobie nie bardzo świetnie daje radę. Nie przepadam za mechaniką lodu, która jest tam stosowana, że praktycznie wjeżdżasz ciężarówką i nagle lód pod tobą się załamuje i praktycznie nic z tym nie można zrobić i wyjechać z tego też jest ciężko. A muszę tutaj niestety ten znak wziąć ze sobą. Także lodowej mapy na pewno nie będzie. Ale wybrałem rejon, który najbardziej mi się podoba, który zasadniczo kupiłem jako pierwsze DLC. Właśnie ze względu na to, że mi się bardzo podobał pomysł wykonania tej mapy. Ale co wam będę tu opowiadał? Za kilka dni zobaczycie. W tym momencie mamy do wykonania jeszcze 2 misje na tej mapie. I na 100% przejedziemy już na następną. Jak na razie dobrze idzie. Ta ciężarówka naprawdę świetnie sobie daje radę z każdą przyczepą. Obojętnie po jakim terenie jeździmy. I co najważniejsze, mało pali. Ta ciężarówka naprawdę nadaje się na dalekie drogi z bardzo ciężkim ładunkiem. Jak widzicie, mamy tutaj... O! Mamy tutaj podgórkę. I mimo to ciężarówka jest tak w granicach 11-15 litrów. Tu na pewno będzie więcej palić ze względu na to, że jest właśnie pod górę. Mogę jej wrzucić tutaj to. Teraz będzie je łatwiej podjechać. Blokada dyferencjału, blokada mostów, niski bieg i jesteśmy w stanie tutaj wyjechać z każdych opałów, z każdych problemów. Już jestem ciekawy, jakie nowe DLC wyjdzie do tej gry. Z tego co zauważyłem, będzie to rejon w USA. Co mnie cieszy, bo właśnie rejony takie bardziej amerykańskie mi się najbardziej podobają. Dlatego zobaczymy, co to będzie za dodatek. Ten ostatni dodatek z Kanady, ten zimowy, zacząłem go w niego grać, ale jak już wspomniałem, zimowe dodatki do tej gry nie są jakieś bardzo fascynujące dla mnie. Także zacząłem w niego grać, ale szczerze mówiąc, daleko w nim nie zaszedłem. Ale szczerze mówiąc,
Niedawno właśnie wyszedł ten zimowy dodatek w Kanadzie i już teraz niedługo powinien wyjść właśnie nowy dodatek, jeżeli chodzi o USA, nie? Z tego co już patrzałem na YouTubie, z osób, które są tam na pewno w jakimś programie partnerskim i mają dostęp do gry, opowiadały, że właśnie ten nowy rejon USA jest bardzo podobny do rejonu tutaj w Michigan, co jeszcze bardziej mnie cieszy, ponieważ mapę Michigan nie uważam za jakąś złą mapę. Jest to jedna z fajniejszych map, po której naprawdę przyjemnie się gra. Już prawie dojechaliśmy do tunelu. Zaraz przeskoczymy na drugą stronę i podejrzewam, że teraz w tym momencie zaczną się większe schody, jeżeli chodzi o przejazd do portu, ponieważ wyspa Drummond jest naprawdę dość skomplikowaną wyspą, jeżeli chodzi o przejazd z jednej strony na drugą. Ale dobra, zobaczymy jak to pójdzie. Pomału zaczyna być ciemno, zasadniczo nie planowałem tutaj przejazdu nocą, ale mam nadzieję, że sobie jakoś damy radę. Teraz możecie zobaczyć, jaka jest duża różnica, jeżeli mamy zamontowane tutaj światła z modyfikacji, która po prostu rozświetla nasze reflektory z przodu, unowocześnia je na taki typowo LEDowy poziom. W sumie fajnie wygląda też, jak się tak do przodu popatrzeć. Te światła są naprawdę takie wyraźne i mają bardzo taką przyjemną farbę. Przyjemny kolor. Przykleiłem sobie niedźwiedzia na maskę, żeby pokazać, jaką siłę ma ta maszyna. Ale no dobra, teraz tak, muszę popatrzeć jak tutaj jechać. To jest do bani, bo muszę skręcić tu przez las. Chyba żebym wycofał tutaj i jechał tędy. Czekajcie, rzucę okiem tutaj w las. To może być... Wygląda na przejazd. Jest tu kilka małych takich choineczek, z którymi powinienem sobie dać radę. No niestety, wyjazd z tunelu tutaj jest jaki jest. Jeżeli chcielibyśmy skręcić faktycznie od razu w tą drogę tutaj, no to musiałbym cofnąć całym zestawem. Ale na to nie bardzo mam ochotę. Cofanie z przyczepą nigdy nie jest fajne, a już w ogóle z przyczepą, gdzie pierwsza oś jest skrętna. Także... Dobra, pojedziemy w sumie drogą tą tutaj główną, tą szeroką. Czyli jedziemy sobie... Strasznie mam myszkę czule ustawioną, także... Nie dziwcie się, jak będę tutaj mapą bardzo mocno, tak dynamicznie rozkręcał. Tu w sumie mógłbym skręcić na stację paliw i zatankować. Kolejny most. Jedziemy tutaj do góry. Do asfaltu. Do tej drogi tutaj. Tu w dół. Modyfikacji jednej nie odebrałem, ale nic nie szkodzi. Zabiorę ją po wyjściu, po przejeździe po przejeździe dzisiejszego zadania. Praktycznie offline sobie zabiorę tą modyfikację, żeby... Kurczę, ej! Co ta myszka taka Chciałem przestawić, o. I tutaj dojazd do portu. W tym miejscu mamy dostarczyć nasz dzisiejszy ładunek, a tutaj stoi przyczepa, którą będziemy wieźć w przyszłym odcinku. Dlatego wybrałem sobie właśnie Koloba.
Zostawię przyczepę, którą w tym momencie ciągniemy, a przyczepa na wysokie siodło, która tutaj stoi, już na nas czeka. No dobra. Przejedziemy kawałek nocą, ale prędzej czy później zmienię porę na dzienną, żeby trochę lepiej było widać. Chociaż wiecie co, zmienię już, bo widzę, że to z tym widokiem nic nie widzicie. Nie widzicie, jak się ciężarówka zachowuje, nie widzicie, jak się przyczepa zachowuje, a to właśnie troszeczkę mija się z celem filmiku, bo właśnie po to nagrywam, żeby wam pokazać, jak się tutaj jeździ. Bardzo fajna ciężarówka. Powiem szczerze, że ją zasadniczo niedawno odkryłem. Nigdy jej nie kupowałem, nigdy z niej nie korzystałem. Ta ciężarówka nawet bardzo dobrze się nadaje do wyciągania innych pojazdów z błota. Ja na swoim prywatnym zapisie gry z tej ciężarówki nigdy nie korzystałem, ponieważ miałem inne pojazdy, które się do tego też świetnie nadają. Ale przyznam, że jest naprawdę niezła, mimo to, że można w niej zainstalować zasadniczo siodło wysokie i to wszystko. Nie ma żadnej burty, nie ma żadnej paki ani nic. No dobra, przyczepa jeszcze jest, można z przyczepą nią jeździć, ale sam osobiście wiem, że przyczepy czasami potrafią być naprawdę upierdliwe i nie bardzo fajnie się z nimi jeździ, szczególnie jak chcemy się na przykład szybko odholować do garażu, żeby się naprawić albo zatankować, no to my się odholujemy, ale przyczepa zostaje, także jazda z przyczepami to jest naprawdę... Aha, mógłbym sobie skrócić tutaj drogę, ale wiecie co? Z przyczepą nie ma szans, żebym tędy zjechał i tu wyjechał. W sumie... Nie. Ha, zastanowiłem się przez chwilę, czy nie spróbować, ale... Czteroslotowy ładunek jest naprawdę ciężkim ładunkiem, co za tym idzie... zapadłbym się tam bardzo szybko w błocie i mógłbym mieć naprawdę problem z wyjechaniem, szczególnie, że nie ma tam punktów zaczepienia wyciągarki. Nie ma tam ani drzewa, nie ma tam jakichś powalonych konarów, pniaków albo coś w tym stylu. I mógłbym mieć naprawdę bardzo duży problem, żeby tam przejechać. Dlatego jedziemy sobie normalnie po drodze, tak jak przygotowałem to na samym początku. Będzie to troszeczkę dłuższa droga, ale po prostu jest bardziej praktyczniejsza, bezpieczniejsza. Naszym zadaniem jest dostarczenie tego ładunku do portu, a nie zakopaniem się gdzieś po drodze z nim. Jedyne co bym chciał, to bym chciał dojechać do stacji paliw, na której zatankowałbym do pełna. Mam 1/3 zbiornika. Ja jestem takim człowiekiem, nawet jak sam osobiście jeżdżę samochodami, jak strzałka paliwa spada poniżej ćwiartki, no to już zaczyna się mały stresik. Wolę mieć paliwo w zapasie niż na rezerwie. Podobnie jest tutaj w grach komputerowych. Jeżeli tutaj zaczyna mi się naprawdę pomału kończyć paliwo, no to byłoby fajnie dojechać jak najszybciej do stacji paliw, ale stację już widzę, także no
Szczerze powiem, że pomału zaczynam się cieszyć, że jadę tutaj z przyczepą, a nie jadę twin steerem, bo te zagłębienia tutaj i te zakręty mogłyby być dość ciasne, jeżeli chodzi o tak dużą ciężarówkę. Poza tym twin steer lubi się przewrócić, jeżeli traci grunt pod kołami. Szczególnie, że ładunek 4-slotowy ma bardzo wysoki punkt ciężkości, co powoduje, że ciężarówka lubi się przechylić na bok i przewrócić. Dlatego też chyba było dobrą decyzją wziąć zestaw z przyczepą niż dużą ciężarówkę. Tu muszę wrzucić blokadę mostu i niski bieg, bo widzę, że zaczynają się koła obracać w miejscu, zaczynamy buksować. Nie, znak musiałem przechylić. Oj, jejku, straty w infrastrukturze. Nic nie szkodzi, ubezpieczenie pokryje wszelkie koszta. Tu w prawo powinna chyba już być stacja paliw, z tego co kojarzę. A tu jest taka typowa górka, na której twin steer się wywraca, nie? Jest takie wzniesienie, zakręt w prawo, czyli nas wyrzuca w lewą stronę. I byłby problem. Dobra, tankujemy do pełna i teraz możemy sobie dalej spokojnie jechać do portu. Ojejku, jest jeszcze kawałek. Dobra, nie marudzimy, jedziemy. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że ta droga będzie aż tak długa, no ale cóż zrobić, taka misja. Są w tej grze misje, które można wykonać w przeciągu 5 minut, a są misje, w których trzeba poświęcić troszkę więcej czasu, tak mniej więcej pół godziny do godziny, w zależności od skomplikowania, od poziomu trudności i od odległości, jaką musimy przejechać. Tutaj to jeszcze nic, ale z tego co kojarzę, na Ontario te przejazdy na drugą mapę były olbrzymie. Szczególnie jak mieliśmy tylko jedno wejście na drugą mapę odkryte. To praktycznie zanim dojechaliśmy do przejazdu do tunelu, to trochę czasu zajęło. Do tego jeszcze zanim dojechaliśmy do tunelu, no to już tak z pół zbiornika zostało zużyte paliwo, nie? To trzeba było jeszcze zatankować. Ja tam przed wjazdem do tunelu postawiłem rezerwową taką ciężarówkę cysternę, z której za każdym razem, kiedy tam miałem dojechać, miałem przejechać na drugą mapę, zawsze tankowałem po to, żeby na drugiej mapie mi starczyło paliwa, bo na drugiej mapie nie było w ogóle żadnej stacji paliw. Także Ontario, dodatek, w którym naprawdę trzeba natrzaskać kilometrów, żeby je przejść, nie? Żeby przejść tą mapę, wykonać wszystkie misje, kariery, jak ja to nazywam, nie? Im dalej tutaj jadę, tym naprawdę coraz bardziej się cieszę, że mam tą ciężarówkę, a nie twin steera, nie? To jest naprawdę cudo techniki, mało pali, ciężarówka, która dobrze sprawdza się tutaj w tym terenie.
nie ma problemów z jakąkolwiek mocą, ciągnie przyczepę przez głębokie bagno i praktycznie jest w stanie z tego wszystkiego tutaj wyjechać. Muszę się naprawić? Nie, nie muszę, bo tu mam przyczepę serwisową, ale nie muszę z niej korzystać. Ale jak widać, koła również buksują tutaj, obracają się, czyli przydałoby się tutaj jechać na niskim biegu. Najchętniej, jeżeli miałbym tutaj skrzynię biegów terenową wsadzoną, to ja bym sobie tutaj najchętniej jechał na niskim biegu plus, że po prostu jedziemy szybciej, mimo to mamy ten niski bieg. Ale jako, że jesteśmy, nie oszukujmy się, jesteśmy na początku naszej przygody, mimo to, że praktycznie Michigan mamy już prawie tutaj opanowane do końca, to jednak samo Michigan nie pozwala nam tutaj na rozbudowywanie ciężarówek na najwyższy poziom. Trzeba tych dodatków troszeczkę przejechać, kilka DLC trzeba zaliczyć, żeby mieć już mocniejszy sprzęt i większość tych wszystkich modyfikacji. Chociaż do tych podstawowych ciężarówek, które mamy tutaj na początku, wystarczy jak przejdziemy Michigan, Alaskę i tą ruską, błotnistą mapę. Zastanawiam się, jak ona się nazywała, ale szczerze mówiąc wyleciała mi nazwa z głowy. W każdym bądź razie te wszystkie 3 mapy, które są w podstawce SnowRunnera, wystarczą do tego, żeby te podstawowe ciężarówki tutaj, te początkowe ciężarówki bezproblemowo rozbudować na najwyższy poziom. Także jeżeli ktoś chce sobie wypróbować SnowRunnera, niech sobie poczeka na promocję, kupi podstawkę, ma do tego 3 mapy, które naprawdę na kilkadziesiąt godzin starczą. Ale podejrzewam, że osoby, które zaczną grać w SnowRunnera, to ja pamiętam to po sobie, nie? Ja zacząłem grać w SnowRunnera, na początku nie bardzo mi się spodobał, ze względu na to, że nie wiedziałem, jak mam poradzić sobie z trudnym terenem. Te początkowe ciężarówki i te początkowe skauty, one są naprawdę bardzo słabe i nie dają sobie na początku tak dobrze rady. Ja w SnowRunnera dokładnie zacząłem grać po tym, jak sobie kupiłem pierwszy dodatek. Moim pierwszym DLC był Scout 6-osiowy. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Myślałem, że mam gdzieś zapisane tutaj, ale jednak nie. Mam tu wprawdzie kilka swoich notatek, co grałem, jaką ciężarówką, ale akurat nie na tej stronie. W każdym bądź razie jest jedyny Scout, który jest 6-osiowy. Z przodu oś jedna, z tyłu są 2. Taki pick-up 6-osiowy. Bardzo ciekawy pojazd. I tym Scoutem dopiero zwiedzałem mapy, patrzałem, jak to błoto się zachowuje, patrzałem, jak to błoto wygląda i dopiero wtedy cała gra mnie wciągnęła. A że SnowRunner jest grą, do której dodatki kosztują naprawdę grosze, jeżeli nawet są w promocji, to już w ogóle. I zacząłem dokupować jeden dodatek po drugim. Najpierw chciałem przejechać Skandynawię, dokupiłem sobie Skandynawię, potem sobie dokupiłem Ontario, potem dokupiłem inne mapy i praktycznie w tym momencie doszło do tego, że mam wykupione wszystkie możliwe DLC do tej gry. Okej, poza chyba nie mam DLC Land Rovera
i chyba jakiegoś jeepa mi brakuje. Jakichś takich mało znaczących scoutów, co nie dokupiłem, ale mam wszystkie mapy, mam większość pojazdów, także im więcej DLC, tym ciekawsza rozgrywka, ponieważ można wykorzystywać jeszcze więcej pojazdów z praktycznie inną mechaniką. Każda ciężarówka jest tutaj inna, każda ciężarówka się inaczej w terenie zachowuje. W każdym bądź razie na pytanie, czy poleciłbym SnowRunnera, nawet jeżeli ta gra już ma tyle lat, odpowiedziałbym jak najbardziej tak. Jest to naprawdę bardzo fajna gra. Nie jest to taka stresująca gra, chociaż ma swoje momenty, gdzie poziom frustracji rośnie do granic rage quitu, nie? Gdzie już Alt F4 leci. Ja jak mam dni, gdzie jedną ciężarówką w tym samym miejscu 2 albo 3 razy się przewrócę, wiem, że to nie jest mój dzień na SnowRunnera i wyłączam grę, gram w coś innego. Także poziom frustracji rośnie w tej grze. Zdarzają się ciężkie momenty, ale ogólnie jest to gra, przy której naprawdę można odpocząć. Jest to gra, która relaksuje. Bardzo fajna gra. Jak najbardziej godna zakupu. Jest warta swoich pieniędzy. Jest naprawdę tania, ale oferuje nam rozgrywkę na setki, jak nie tysiące godzin. Dobra, jesteśmy w porcie, dojechaliśmy do naszego punktu docelowego. Po lewej stronie stoi gigant, King Kong, którego musimy w przyszłym odcinku zabrać i przewieźć go na jeszcze inną mapę. To naprawdę będzie zadanie. Już się tego troszeczkę obawiam, ale zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobra. Tym samym dostarczamy nasz ładunek tutaj do portu. Osiągnęliśmy level 11 i zarobiliśmy $4750 i 590 doświadczenia. Dobrze nam idzie i na pewno pójdzie nam jeszcze lepiej, ale dzisiejszy odcinek już dobiegł końca. Jak widać, dostarczyliśmy, bo fajnie się jechało. W sumie dobrze, że wybrałem ten pojazd, a nie Western Stara. Naprawdę mi się podobał przejazd i naprawdę miałem dużo frajdy w dzisiejszym odcinku. Także ja się z wami żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Jeżeli lubisz SnowRunnera, zostaw lajka, żebym mógł osiągnąć większą publikę. Zasubskrybuj kanał, by nie przegapić pozostałych odcinków. Ja ci życzę miłego dnia, trzymaj się ciepło, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!